Siemaneczko, witam serdecznie moi drodzy, siemaneczko. Witam serdecznie, witam tutaj Sławka, który się jako pierwszy zaanonsował na naszym kanale. Witam, siemaneczko Marku, witam również wszystkie inne osoby, które pojawiają się również tutaj na streamie pionowym. Tak więc serdecznie witam was moi drodzy. Dawno nie było live'a żadnego na naszym kanale, ale to nie, że nie chciałem czy coś, słuchajcie, tylko po prostu natłok pracy. Tak więc dzisiaj mamy niedzielę, 22 marca, godzina 20, prawie za 20 minut, za 19 dokładnie. No to postanowiłem, że odpalimy sobie tego streama, coś ciekawego przygotujemy i mam nadzieję, że temat będzie, powiedzmy, ciekawy. Mam nadzieję, słuchajcie, że dzisiaj w końcu domkniemy nasz projekt. Nie wiem, czy pamiętacie, był live odnośnie budowy wskaźnika wysterowania na 144 diodach. Tutaj mam taśmę o długości 1 metra. Ona ma 144 LEDy. One są tutaj bardzo gęsto zamontowane, tak więc gwarantuje to idealne, powiedzmy, kolorystykę, bardzo fajne efekty wizualne. Tak więc postanowiłem na tej taśmie zbudować wskaźnik wysterowania na 144 diodach. Nie chcę tej taśmy po prostu ciąć. Naszym tutaj pierwszym rozwiązaniem był robiony test, zapewne pamiętacie. I jeżeli nie pamiętacie, to gdzieś tutaj u góry wyświetli się po prostu link do filmu, gdzie robiliśmy testy. Były dwie części tego materiału i będzie można sobie to przejrzeć. Testowaliśmy paski, diody, presety i inne ciekawe rzeczy tutaj na naszym mikrokontrolerze. Jedyną, słuchajcie, tutaj zasadniczą zmianą, jaką wprowadzimy w naszym projekcie, będzie coś takiego, że projekt miał powstać teoretycznie na Wimosie D1, czyli tej prostej wersji mikrokontrolera, którą mam tutaj w dłoni, ale jednak nie powstanie na tej wersji, powstanie na wersji tej rozbudowanej ESP32. Z tego względu to jest ESP12F, to jest ESP32, tak dla dokładności. Z tego względu, że myślałem na początku, że będziemy sygnał audio doprowadzać typowo analogowo do mikrokontrolera. Jest ta możliwość, nie ma problemu. Ten akurat mikrokontroler ma tutaj wejście A0. Można doprowadzić sygnał analogowy. Oczywiście odpowiednio to w programie oprogramowując, ale niestety jest problem taki, że bardzo dużo szumu, śmieci, zakłóceń i innych rzeczy się dostaje. Dlatego postanowiłem, że w tej wersji zastosujemy, tutaj mam coś takiego, co się nazywa mikrofon cyfrowy. Jest to model SPH0645. Mam tych mikrofonów kilkanaście sztuk. Jest to takie dosłownie maleństwo, dzięki czemu pozbędziemy się problemów z zakłóceniami wszelkiej maści, typowo związanej z sygnałem analogowym, moi drodzy. Z tej strony mamy akurat, jak widzicie, dziurkę, gdzie jest wejście mikrofonu akurat, no i sygnały, które tutaj będziemy wykorzystywać. Tak, Sławku, coś takiego. I teraz tak, zasadnicza różnica jest teraz taka, jeżeli używamy
właśnie tego tutaj mikrokontrolera ESP32, a chodzi o to, że mamy tutaj magistralę I2S. Jest to magistrala dla nas bardzo wymagana, aby uruchomić ten oto właśnie cyfrowy mikrofon, który działa właśnie na tej magistrali, i dlatego zmuszony jestem zastosować właśnie po prostu inną płytkę, inny ten mikrokontroler, sterownik, jak zwał, tak zwał. Jeżeli ten mały Wimos miałby też I2S, mielibyśmy możliwość uruchomienia tego mikrofonu. Niestety z dokumentacji, jaką przejrzałem, on posiada zalążek tej magistrali i niestety nie ma pełnego wsparcia dla tej magistrali, tak więc w tym przypadku od razu po prostu ten układ, ten mikrokontroler odpada w naszym projekcie. Tak więc płyteczka sobie poleci tutaj na bok. Będziemy stosować, słuchajcie, tą płytkę dużą rozwojową naszego ESPK. Płytka jest już wstępnie Blinkiem zaprogramowana. Testowaliśmy ją na ostatnim jakichś tam streamach. Wiemy, że one są działające, nie ma z nich problemów. I moi drodzy, teraz, żeby iść na łatwiznę, wyposażyłem się po prostu w taką płytkę stykową. Nie chcę tych padów w mikrokontrolerze, tej płytce stykowej pouszkadzać, kombinować. Tak więc tutaj będziemy wykorzystywać taką małą, fajną płytkę, adapter, przelotkę, nazwijmy to, jak to zwał, tak zwał. Jest to do ESPK32, szerokich, wąskich, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Możemy sobie płytkę, jak widzicie, zainstalować, co już poczyniłem. Teraz w kolejnym kroku, który musimy wykonać, to nasze diody sobie odłóżmy na bok na razie. Musimy polutować oczywiście nasze tutaj gold pinki do mikrofonu. Do tego przyda nam się płytka malutka, taka stykowa. Zaraz sobie coś tutaj wyszukamy. PKB, siemanko, witamy, witamy. Pierwszą z brzegu płytkę stykową sobie wezmę. I możemy, słuchajcie, pierwsze co jest, przygotować sobie ten nasz tutaj mikrofonik, to naszą tutaj płyteczkę, tak żeby to nam równo leżało. Ok, ja odpalę naszą stację lutowniczą. Akurat woda z sokiem, bo już kawę piłem. Myślałem, że akurat, moi drodzy, uda się streama trochę wcześniej zrobić, ale akurat przygotowywałem film dla Was. Z tego co wiem, on się skończył wgrywać już na YouTube'a i osoby, które wspierają kanał, mają już do niego dostęp. W sumie dzisiaj dwie części tego filmu wleciały. Jedna jest około 3 godziny, druga jest godzina chyba 20. Czy we wtorek będzie live? Wszystko zależy, Sławko, od tego, czy będę padnięty po pracy, czy
będę mieć siłę na zrobienie streama. Bo tematów na nasze live'y mamy dużo. Tutaj jest parę projektów, które mamy rozpoczęte. Trzeba je wstępnie pokończyć. PKB, projekt zegarka, ten na tych wyświetlaczach diodowych. A tu sobie na razie wrzucę. Zostały do niego jedynie czujniki do dołożenia i finalnie przetestowanie, czy wszystko działa prawidłowo i gdzieś przypadkowo w kodzie, nazwijmy się, nie zrobiłem przysłowiowego babola, jeżeli chodzi o sterowanie czujnikiem. I zostało chyba płytka z dwoma wtórnikami emitorowymi do złożenia na płytce uniwersalnej, aby móc sterować LEDami nie bezpośrednio, żeby bezpośrednio z Wimosa, tylko za pośrednictwem tranzystorów. Dobra, czyli to możemy użyć. Tak więc projekt tego zegarka, o którym pytasz, jest zrealizowany w 97%. Dobra, mamy nasze rzeczy, które będziemy wykorzystywać. Jak pamiętacie, taśma nasza jest tutaj już przygotowana. Mamy wstępnie podlutowany rezystor, który jest na linii danych, tak jak prosi dokumentacja techniczna, aby takie rzeczy, wiadomo, przystosować. Więc mamy to tutaj ogarnięte. No to, moi drodzy, co? Zostałoby to do połączenia. Potrzebne nam będą parę goldpinów. Zaraz tu przyniosę. Nic akurat już bardziej lutować raczej dzisiaj nie będziemy, chyba że dziś któryś z przewodów tutaj się nam ukruszy. Dobra, mamy nasze potrzebujemy tutaj żeńsko-męski. Jeszcze patrzę, czy gdzieś tutaj mam... Nie ma takich krótkich. Się niestety skończyły. Witam Arka, siemanko, witaj Jareczku. Tak więc możemy się zacząć. Czekajcie, męski... Oj, nie ten jeszcze wziąłem, widzicie? To miał być męski, żeński. O, nawet tak się stało, że tutaj mamy parę gotowych przewodów, nie trzeba będzie tych używać, spoko, fajnie. O, Arkwit, no to jeżeli masz stałe wyjście, no to raczej kostka oberwała.
Wiesz co, próbowałem. Miałem w pewnym momencie troszkę lepszy tutaj efekt, ale jeszcze nie było to takie super zadowalające, ale to z tego względu, że miałem trochę tutaj też nakręcone w ustawieniach, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, magistralę USB, gdzie mam komunikację między urządzeniami. No i tutaj jest też duży problem. I w moim przypadku PKB niestety nie jestem zbytnio na razie w stanie tego rozwiązać problemu. Dobra, i teraz tak, co my tu mamy za sygnały? Napięcie zasilania mikrofonu 3V, GND, out, LRCL, konfiguracja i cell. Czyli mamy sześć wyjść, ale teraz tak, w dokumentacji technicznej mikrofonu musimy skonfigurować nasz mikrofon, na którym on będzie pracował kanale. To jest bardzo ważna rzecz, bo mamy tu tak zwane wejście sterujące LRCL i wystarczy to wejście podłączyć do masy bądź do plus zasilania i nasz mikrofon staje się mikrofonem dla prawego bądź lewego kanału. I teraz zaraz to sobie ogarniemy, tylko dokumentację sobie tutaj, moi drodzy, przejrzę. I teraz tak, jeżeli podłączymy wejście LRCL do masy, mamy lewy kanał. Jeżeli podłączymy LRCL do plus 3V, mamy prawy kanał. W naszym przypadku, mimo że ja przygotowałem układ i program na wersję stereo, na razie zrobimy sobie jeden kanał i zrobimy sobie, słuchajcie, na płytce, to na mikrofonie po prostu mostek. Ten mikrofon podłączymy sobie do masy, czyli będziemy używać go jako lewy kanał. Jako mostek posłużymy się, a mówiłem, że nie będę lutownicy używał, widzicie? Jednak będziemy na chwilę jeszcze musieli ją podłączyć. Wykorzystamy jakiś tam rezystor, odetniemy nóżkę, zrobimy sobie szybki mostek. Mamy też tutaj oczywiście koszulkę termokurczliwą. I wykorzystamy sobie tak pensetę do połączenia. Czyli tak jak mówiłem, użyjemy sobie lewego kanału, czyli wejście to tutaj, LRCL, łączymy z masą. Masę mamy drugą, czyli tutaj sobie taki mostek zrobimy. Najprościej będzie nam to, tak jak już wspominałem, skonfigurować na etapie samego mikrofonu. Zawsze, jak to się mówi, jeden przewód mniej do podłączenia, niż łączyć to na płytce bazowej. Dobra, jak widzicie, mamy nasz kawałeczek przewodu wyprowadzenia podlutowany. Zaraz sobie to podepniemy pod masę. Musimy dwie linie sygnałowe tutaj ominąć. Oczywiście mam tutaj te żółte nasze koszulki termokurczliwe do wykorzystania. O, Agnieszka się pojawiła. Dzięki, Agnieszko, za tutaj tipa. Dzięki wielkie.
Dzięki Aguś za tipa, na pewno się przyda do kolejnych ciekawych tutaj naszych projektów. Dawno nic ciekawego nie robiliśmy, tak więc dzisiaj kończymy nasz projekt i miejmy nadzieję, że ładnie nam te 144 diody, które mieliście okazję widzieć podczas testów, ładnie mrugały. Powiem Wam, moi drodzy, tak, że dla osób, które wspierają nasz kanał czynnie, mam przygotowane pewne niespodzianki, tak więc jedna z tych niespodzianek na pewno będzie tutaj przygotowana dla Agnieszki. Tak więc Aga, będzie mała niespodzianka dla Ciebie na pewno. Jakbyś mogła, odezwij się do mnie na maila. Maila masz w opisie kanału dostępnego. Mam specjalnie coś przygotowane właśnie dla osób wspierających kanał. A w związku z tym, Aguś, że tutaj zawsze jakiś tipem rzucisz, zawsze wspomagasz. Tak więc mam też do Ciebie przygotowaną pewną niespodziankę. Moto Simpson, witamy. Dobra, słuchajcie, mam, moi drodzy, przygotowany ten mostek. Podłączyłem wejście konfiguracyjne do masy, czyli mamy wejście lewe, czyli lewy mikrofonik będzie. I teraz tak, czyli co? Łączymy sobie pierwsze nasze tutaj linie sygnałowe. Witam jeszcze raz wszystkie osoby. Siemanko. I tu mam jeszcze wejście z cel. O, witamy Darka, witamy. I wejście selektor. O, mamy 5 przewodów podpiętych. I teraz musimy sobie to odpowiednio pospinać z naszym mikrokontrolerem, czyli naszą tutaj płyteczką, którą mamy. I teraz słuchajcie, moi drodzy, co, z czym, gdzie i jak będziemy łączyć. Wiadomo, plus zasilania na pewno wiadomo do 3V. Momencik, gdzie ja tutaj mam taką rozpiskę, którą sobie przygotowywałem.
Czyli pierwsze dwa są 3,3 V. Szukamy, gdzie tu mieliśmy 3,3 V wyjście. Tutaj. I oczywiście wszystko ładnie, pięknie, ale Bartek wsadził źle, odwrotnie płytkę. Tak powinno być. O. Bo się nie zgadzały opisy. O, teraz się wszystko zgadza. I teraz tak. 3 V jest zielony. Musimy dokładnie uważać, żeby nie uszkodzić mikrofonu, bo będzie, kurczę, szkoda. Muszę jedną rzecz zweryfikować. Siemanko, siemanko. Witajcie, witajcie moi drodzy. Dobra, musiałem poszukać rozpiskę, bo niestety, słuchajcie, znalazłem jeden problem, a mianowicie pan Chińczyk na tym module troszkę inaczej rozpisał inaczej sygnały wyjściowe, które się nie pokrywają z dokumentacją. Niestety pan Chińczyk zaszalał. I teraz tak. Wejście cell. Dobra, czy już widzę, gdzie zrobiłem błąd. Tu mamy do poprawy tą jedną rzecz. Kurde. To jest właśnie to, że rzadko kiedy się Chińczycy trzymą, słuchajcie, standardów. I efekt jest teraz taki, że
wejście selektowe miało być podpięte, a nie LRCL. To jest właśnie urok, słuchajcie, że kupiłem te mikrofony na Allegro i niestety, jak widzicie, nie pasuje rozpiska pinów z tym, co jest ogólnie dostępne. Ale cóż, poradzimy sobie z tym. Już to mamy ogarnięte dokładnie i nic nam się tutaj nie stylizowało. Oczywiście Wam to później napiszę konkretnie na naszym forum, tak abyście widzieli na przyszłość Wy, jeżeli będziecie coś takiego sobie składać, naszą tutaj wersję układu, żeby nie zrobić sobie właśnie problemu, że nie pasuje nam wyjście. Siemanko Zdzisiu, witaj Zdzisiu, siemandero, witaj. I teraz tak, 3 V, zielony, mamy podpięte pod linię 3 się zgadza. Masa jest druga. I teraz tak, lecimy nasze piny sygnałowe. Jeszcze raz. I mam nadzieję, że teraz się ładnie wszystko, słuchajcie, uda. Nasz pin B clock jest to pin SCK. On idzie na złącze 14, czyli to jest nasz fioletowy przewód GPO 14. Mamy go tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Jest. D14. Dout, czyli SD Serial Data. Czyli to jest nasz przewód biały. Musimy podłączyć pod wyjście 32 naszego interfejsu. Tu jest 32. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj. Czyli mikrofon wstępnie jest podpięty i jeszcze wejście LRCL, czyli nasze wejście Word Selected, czyli pod GPO 15. GPO 15. Mamy je tutaj. Czyli nasz mikrofon mamy podpięty. Teoretycznie powinno być wszystko ok. Nie powinno być nic tutaj takiego problematycznego. Potrzebny będzie nam jeszcze oczywiście przycisk. Czy ja gdzieś tutaj ten nasz buton wrzuciłem, czy go wypiąłem, teraz sam nie wiem. Bo to jest pod zegarek podpięte, nie będę tego wypinał. Dobra, trzeba będzie butona, słuchajcie, zrobić nowego. No to musimy sobie butonika niestety zrobić na nowo.
I tutaj miałem proste nasze tak switche, więc sobie zaraz go podlutujemy. Szymon, witaj Szymonie, siemanko, cześć Szymon. Pójdziemy sobie tutaj na łatwiznę, pobielę tylko przewody i je sobie po prostu podlutujemy te końcówki. Nie chcę ich obcinać. Witam jeszcze raz wszystkie osoby. Siemanko, cześć i czołem. Dobra, nasz takt switch polutowany, prosty podpięcie. Zaznaczam, to są też wersje takie, że robimy projekt. W sumie go dzisiaj chcemy skończyć. Udało mi się zdobyć wszystkie potrzebne brakujące części, czyli najwięcej co nam brakowało to właśnie mikrofonu cyfrowego. Z tego względu, że nie chciałem budować tej wersji na mikrofonie analogowym. Tak więc tutaj postanowiłem zbudować wersję na mikrofonie cyfrowym. Dzięki temu wyeliminowaliśmy dużo szumów czy innych po prostu problemów. Wyjście czwarte. Tutaj mamy wyjście D4 i oczywiście przycisk do masy. O, coś takiego. Czyli przycisk do przełączania naszych presetów. Zaznaczam, w naszym projekcie w tej chwili jest do 100 presetów doszliśmy. I teraz tak, wyjście naszych diod, jeżeli chodzi programowalnych, mamy na pinie, moment, gdzie ja to tutaj wrzuciłem, bo patrzę w kodzie. Witaj Robert, siemaneczko, witaj. Witamy Roberta, cześć.
tutaj już mam. Dzięki Darku, że wpadłeś chociaż na chwilę na streama. Dzięki wielkie. Robert, dzisiaj kończymy nasz wskaźnik wysterowania na 144 diodach. My tutaj mamy tasiemkę z 144 LEDów. Mikrokontroler już ESP, nie Vimosa. Cyfrowy mikrofon na takiej małej płyteczce tutaj. Przycisk do wybierania presetów, efektów świetnych, które będziemy chcieli uzyskać podczas mrugania w rytm muzyki. I teraz muszę podpiąć naszą tutaj wersję LEDów pod płytkę. I teraz tak, myśmy podpięli mikrofon, tak jak mówiłem, do masy, czyli użyliśmy lewego kanału, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jeżeli podepniemy inaczej, to nam diody nie będą mrugać. Lewy jest tak, zgadza się, do masy, czyli lewe wyjście sterowania paskami mamy na pinie 13. Czyli tak, nasza tutaj tasiemka, pin, tu mamy takie, przydałby się typowo do wpięcia, no to sobie go zaraz tutaj przerobimy. W sumie 2, bo możemy sobie też masy pospinać. Dobra. Siemanko, Adam, witaj. I teraz tak, musimy sobie lekko zmodyfikować nasz tutaj pasek LEDów, a dokładniej chodzi o część tutaj odpowiedzialną za wyjście. Poczekajcie, część to muszę przydusić, bo mocno bardzo pręży. I teraz tak, tu z rezystora to zmieniamy i zmieniamy jeden z tych przewodów. O, mamy nasze tutaj piny sygnałowe mocno pobielone, łatwiej nam będzie to podlutować. I tutaj na rezystorze podepniemy nasz wejście sygnału danych do naszych LEDów. Zaznaczam, jest to projekt. Na sucho na razie robimy. Czyli nie ma płytki dedykowanej. Jest to po prostu napajonka na takiej płytce, którą kupiłem specjalnie właśnie do takich celów. Już jak widzicie, fajny terminal, można to wpiąć, popodpinać, więc jest naprawdę super sprawa.
I tak jak mówiłem, wejście naszych LEDów lewy jest 13, czyli tutaj. Dobra. I żeby było ciekawiej, masę możemy sobie już niestety podpiąć tutaj pod wejście z boku, z tego względu, że nie mam gotowych pinów na tej płytce. Ona ma już limit wyczerpany przeze mnie, ale mamy te drugie śrubowe zaciski, jest podpięte, nie ma problemu. Martwię się tylko tym, żeby nie wyłamać tutaj tego podlutowania. Wiecie co? Na szybko, nie mam tutaj żadnej trytytki, ale na szybko zrobię po prostu taśmą izolacyjną. Siema Epe, witaj. Zrobimy sobie coś takiego, że po prostu może to się wyda taką prowizorką, ale to ma, słuchajcie, spowodować, żebym nie wyrwał tych padów. O, dobra. Prowizorka jak prowizorka. Najważniejsze, że będzie to działać. Dobra, słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz. Muszę zaprogramować nasz mikrokontroler. Czyli podpinam kabelek USB. Oczywiście blink wystartował, co widać tutaj na naszym mikrokontrolerze. Mruga niebieska dioda. I teraz tak, tam mam podpięte, jest załączone, czyli tak, konfigurujemy sobie koma 11 i zaraz zobaczymy, czy się uda to zaprogramować. Dobra, kompiluję oprogramowanie. Buduje się nam szkic. Epe, wiesz co, ja miałem z jakichś artykułów troszkę materiałów kiedyś odnośnie właśnie przewijania transformatorów, czy to z radioelektronika, z praktycznego elektronika, z elektroniki dla wszystkich. Miałem gdzieś tam pozbierane takie materiały właśnie odnośnie przewijania transformatorów, na co zwracać uwagę, co stosować najlepiej, jakie izolacje, takie rzeczy. To właśnie z czasopism miałem. Samych książek raczej nie szukałem, nie były mi nigdy potrzebne, bo to, co akurat było mi najbardziej przydatne, to używałem właśnie z czasopism. Tam było opisane wszystko, jak trzeba było przewinąć, jakie lakiery używać na przykład, jak izolować fajnie, co używać. Naprawdę było super, więc wiem, że dużo właśnie było w elektronice praktycznej, w praktycznym elektroniku już w tym czasopiśmie starym, takim, którego już archiwa gdzieniegdzie można znaleźć, jak również na naszym forum. Spróbuję poszukać. Mam te czasopisma u siebie w wersji papierowej w mojej bibliotece. Mam też gdzieś wersje cyfrowe tych plików. Spróbuję poszukać i najwyżej na nasze forum wrzucę.
Dobra, mam tu pierwszy jakiś problem w kodzie. Ale to chyba z tego względu, że gdzieś zapomniałem średnika. Ale cóż, zdarza się. Jak to się mówi. Zaraz to muszę przejrzeć, tylko sobie zróbmy tu taki w miarę prosty dostęp. Zaznaczam, że same diody jeszcze nie są podłączone, bo tu mamy podpięcie tych diodów naszych. Witaj, Karol pierwszy. Nie, zaraz zejdziemy, bo to był też to na stary kod, który mieliśmy poprzednio na naszym live'ie, na którym mieliśmy testy właśnie tasiemki, jak testowaliśmy sobie, czy w ogóle ona działa. I mieliśmy różne tutaj warianty kolorów, sprawdzaliśmy, czy te diody świecą. Tak więc zaraz sobie spróbujemy zobaczyć. Gdzieś prawdopodobnie, jak przerzucałem przy naszych presetach, jest po prostu ząg właśnie. Dobra, właśnie się kompiluje. Mam nadzieję, że teraz się nie wykrzaczy. Powinno być według mnie ok. Raz, że zapomniałem jednego średnika przy domknięciu, a drugie, jak kombinowałem z kolejnymi presetami, to jak to się mówi, mieliśmy kwestię właśnie że nie tak nawias domknąłem, no ale to zdarza się.
No, chyba się, moi drodzy, uda. Już mamy 3/4 kompilacji. Chyba znalazłem kolejny błąd, ale to nie powinien być bardziej związany błąd z mruganiem, ale z sekcją przełączania tutaj naszym przyciskiem. Dobra, kod się wysyła. Siemanko, siemanko, Anna. Witaj, witaj, witaj. Siemanko, siemaneczko. Dobra, nasz, widzę tutaj, układ się chyba zaprogramował. To teraz tak, do szczęścia byśmy potrzebowali teraz napięcia 5 V. Dobra. I oczywiście, słuchajcie, podłączyć nasze diody. Te, które mamy tutaj na pasku. I teraz bardzo dobrze zwrócić uwagę, żebyśmy gdzieś nie zrobili zwarcia. Czekajcie. Z tej strony jest plus, dobra. Czyli tak, czarny do minusa. Nie mruga. Pytanie teraz zasadnicze. Widzę, że pobiera wśród prądu. Pytanie za 100 punktów, czy wszystko dobrze podpiliśmy. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, to nie reaguje. Czekajcie, ja sobie spróbuję włączyć muzykę. To, co akurat wy też słyszycie przy odtwarzaniu, będzie mi tu łatwiej zwrócić uwagę, czy działa.
Właśnie lokalizuję, co może być nie tak. Masy układów są połączone przecież. To jest zasilone, guzik zasilony, mikrofon również zasilony. Nie startuje do końca. Właśnie szukam, słuchajcie, czy gdzieś przypadkiem tego pinu odwrotnie nie podpiąłem. 15, zgadza się. Dwa też jest. Czekajcie, spróbujmy inaczej. Puśćmy sobie na razie test, bo to widzę, że gdzieś jakiś mamy mały szkopuł i nie chce nam działać. Jeszcze sobie sprawdźmy serial monitor.
Słuchajcie, zaczniemy od tego etapu, żeby wrzucić po prostu self-testa i zaraz lokalizujemy, gdzie jest problem. Riki, witaj, siemaneczko, witam wszystkie osoby, moi drodzy, witajcie. Jesteśmy na etapie uruchamiania naszego wskaźnika wysterowania na 144 diodach. Doszedłem, gdzie jest problem. Mam konflikt na szynie danych mikrofonu. Serial Monitor mi to zdradził, że jest tam akurat drobny konflikt na tej szynie. Zaraz to będziemy starać się rozwiązać. Na razie odpalam sam test, czy komunikacja naszych presetów z tego tutaj naszego mikrokontrolera, naszego sterownika, który tutaj mam przygotowany, będzie nam wyświetlała animację na naszym pasku tutaj. Jeżeli tak, to mamy akurat tą część dobrą. Skupimy się na poprawie tego komunikacji z tym mikrofonem. Dodam, że pierwszy raz ten mikrofon uruchamiam, więc nie mam pojęcia, czy dobrze to mam tu oprogramowane, czy gdzieś jakiegoś buga nie zrobiłem, ale słuchajcie, wyjdzie to w praniu. Zaznaczam, ja bazuję na prostej dokumentacji, prostych rzeczach, które tutaj mamy. Dobra, odpalam diody. Dobra, jak widzicie, puściłem test na naszym pasku. Nawet specjalnie wam zgaszę światło. Czyli wiemy, że LEDy są dobrze podpięte.
Dobra, czyli jak widzicie nasze LEDy ruszyły, no to zaraz szukamy dalej naszego problemu. Tak, Adam, na razie szukamy problemu, czemu magistrala nie chce prawidłowo nam sterować mikrofonem i na razie leci prosty test po prostu paska LEDowego, czy w ogóle nam to działa. A wiemy, że działa, bo nam tutaj mrugają zielone diody, co widać na załączonym obrazku. Tak więc mam tą pewność, że nie ma tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o sterowanie tym naszym układem. Musimy teraz powolutku wyeliminować poszczególne drobne problemy i dojdziemy. O, dobra, pasek stanął, leci teraz kod poprawiony o kolejną rzecz. Dalej gdzieś mi się tutaj wykrzacza. Teoretycznie z Sławku można by coś takiego raczej zrobić, bo tu potrzebne są wyrzucone informacje na rejestry przesuwne i odpowiednie nimi sterowanie. Czekajcie, muszę tu zweryfikować jeszcze jedno ustawienie samego programu, czy się przypadkiem coś gdzieś źle nie zapisuje.
Dobra, zmienimy jeszcze jedno inne ustawienie w samym programie. I teraz spróbuję tylko załadować sterowniki do I2S-a magistrali. Zobaczymy, czy się coś wykrzaczy, czy nie pozwoli. Marku, wiesz co, nie. Problemem jest, jak to się mówi, magistrala I2S, która mi się kłóci w programie i restartuje mi rdzeń ESPK. Tak więc przestawiłem całkowicie inaczej sam program jeszcze do pełnego czyszczenia pamięci ESP wewnętrznej w Arduino IDE i właśnie kompiluję na nowo szkic programu. I zobaczymy, co z tego za chwilę wyjdzie. Ale Sławku, no raczej nie u mnie, chyba gdzieś u Ciebie, bo u mnie tu akurat niepotrzebny jest kondensator żaden. Bo samo sterowanie diodami odbywa się wysyłaniem informacji do tych diod, więc tutaj nie ma sterowania PWM, jak to się mówi, do tych diod. Tak więc musimy sobie spokojnie ogarnąć temat naszego tutaj na zasilaniu. Każda dioda ma swój kondensatorek. Tutaj o to się nie martwię. Na całej taśmie są kondensatorki zamieszczone, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Najważniejsze to uporać się z magistralą I2S, aby ona nam działała prawidłowo. Jak ona nam ruszy, to ruszy nam oczywiście, wiadomo, mikrofon i cała reszta tutaj zabawy. Tu się jeszcze kompiluje.
Tak, to tylko typowo to jest taka, wiadomo, linijka cyfrowa i on też dosyć dziwnie mruga, z tego co pamiętam. Widziałem gdzieś jakiś projekt, ktoś zrobił na takim, na kosteczce 4017 właśnie też wskaźnik. Tak trochę sztucznie to sławko według mnie mrugało. To odświeżanie cyfrowe na tej kostce tak nie było to zbliżone do Vimetru. Tam miał być typowo LM39 15 czy 16, ewentualnie trzeba mocno tam po prostu pogrzebać przy ustawianiu. Podłączone, tak. Ewentualnie sposoby wygaszania też tych LEDów. To może by też jakoś tam trochę rozwiązało problem. Dalej mam problem, słuchajcie. Musiałem aż specjalnie rozłączyć kostkę, żeby dojść do tych błędów. Cały czas się ten sterownik magistrali się wykrzacza. O, dzięki Aga za wsparcie. A wsparcie otrzymali od Agi Szymon. Gratulujemy. Overkill, gratulujemy. Marta Chodyniuk, gratulujemy. Bezsensownie wiadomości, gratulujemy. I Mariusz Bąk, gratulujemy. Dzięki jeszcze raz Aguś za wsparcie. Dzięki wielkie. Tutaj chłopaki podziękujcie Agnieszce za wsparcie.
Może w tygodniu, Robert, po kolei wszystko, jak mam chwilę czasu, coś kończymy z tych projektów. Tak więc powolutku. Właśnie, jak to się mówi, kompiluję, słuchajcie, nowszą wersję. Tutaj jeszcze przez na innym sterowniku to. Gdyby nie to powolne kompilowanie, to by naprawdę było pięknie, słuchajcie. Mamy inny problem. A miało być tak pięknie, słuchajcie. Miało być tak pięknie. A jak to się mówi? Kompilowanie przy sterowniku nie pomogło. Wywaliło mi błędy na czerwono. Słuchajcie, ciekawe. Dalej się kompiluje. Inaczej zmieniłem jeszcze nazwę przy jednej regulce. A wszystko przez to, że mamy ten mikrofon na i2S zapodany.
Jak tylko nam by ruszyła ten sterownik, to nie powinno być problemów. Kurczę, jeszcze się kompiluje. Mamy jakieś 75%, słuchajcie, skompilowanego kodu. O, wyzerowałem diody, przynajmniej nie będą świecić. Bo to wprowadza trochę w błąd, bo pamiętamy poprzednie ustawienie w swoich chipach. Zobaczymy teraz tą wersję. Czy coś nam pomoże? Czy w serial monitorze okaże się, że dalej się nam coś wykrzaczyło? Dobra, restart. Przesyła. I OK. Plus jest taki, że nie mamy problemu z już ze sterownikiem. To jest mamy komunikat, że system is ready, czyli udało się chyba ogarnąć ten sterownik i wyszło, że jest częściowo OK. Dobra. Ja sobie to skopiuję.
Dobra, kod się kompiluje, moi drodzy. Właśnie przesyła. Test, raz, dwa, test. Dobra, ja sobie teraz testuję magistralę i ten mikrofon i chyba zaczęło działać. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, wgrywam jeszcze małą poprawkę naszego kodu. Wiesz co, Marku, prawdopodobnie dlatego, że ja mam tutaj trochę dużo innych rzeczy jeszcze też na kompie odpalonych. Najgorszy jest moment przesyłania informacji przez RS-a po porcie USB i problem jest taki, że nawet potrafi czasami obraz tutaj zaklatkować. Zaraz zobaczymy. Tutaj ta niebieska dioda, która się świeci na tym mikrokontrolerze, ona powinna za chwilę mrugać w rytm mojego głosu. Zobaczymy, czy zadziała. Tutaj mamy około ilu tych linijek, żebym dobrze wam powiedział? 70. Więc mamy 90%. Właśnie się wgrywa. Aga, trudno powiedzieć. Madzia się pojawia czasami po fakcie, a to za, nie wiem, sprawą tego, że chyba się obraziła, nie wnikam, o jednego użytkownika i razem z RPMO skowronki poszły gdzie indziej chwilowo. Ale komentarze pisze, więc jest dostępna, czasami widać. Dobra, zwiększyłem czułość i jeszcze to nie działa aż tak, ale widzę, że moje pukanie palcem powoduje, że informacje z mikrofonu są zwiększane. Poczekajcie, ja to spróbuję tutaj rzucić na ekran, tak abyście mogli coś podejrzeć sobie. Poczekajcie, gdzie tu jest Arduino IDE. Gdzieś to była podgląd tego okienka. Poczekajcie, okno. O. Tu wam wrzuciłem test i jak widzicie, tutaj informacje z mikrofonu są wyłapywane. Jak ja w ten mikrofon pukam, to informacje się zwiększają, czyli udało się nam uruchomić magistralę prawidłowo, czyli sterownik ruszył. Czyli widzicie, że stukając w mikrofon zmieniają się informacje na serial monitorze, czyli jesteśmy w domu. Teraz spróbujmy to przekompilować tak, aby nam zatrybiło. Może się uda.
Dobra, czyli widzę, że mikrofon działa. Mogę Wam teraz pokazać analizator jeszcze. Takie coś dosyć ciekawego. Poczekajcie. Pytanie, czy się to uda. Bo udało się, słuchajcie, uruchomić mikrofon, więc jest zarąbiście. Słuchajcie, mamy mikrofon odpalony. Jak to działa? Zaraz Wam pokażę. Przechwytywanie okna. O. Dobra. Nie wiem, czy widzicie, analizator widzi taki skaczący coś a la oscyloskopowe kreseczki. To jest to, co mówimy do naszego mikrofonu. Zobaczcie, jak pukam w mikrofon, zmieniamy. Czyli udało się uruchomić nasz mikrofon. Spróbujmy sobie otworzyć muzykę, żebyśmy mieć pewność, że zadziałało. Dobra, czyli jak widzicie, udało się odpalić mikrofon, czyli udało nam się zmusić sterownik do normalnego tutaj gadania, jak to się mówi, więc połowa sukcesu za nami. Reaguje również na, widzicie, wstrzykanie palcem. Fajna tutaj sprawa. No to teraz dobra, podgląd plotera wyłączyłem na chwilkę.
Dobra, możemy teraz kompilować. I zobaczymy, czy się uda, czy się coś wysypie. Robert, to tam małe piki. Ja muszę na działce również się wziąć za przekopanie, wykoszenie. No trochę jest tej roboty. Jak będzie w miarę ładna pogoda, to może na przykład będziemy robić live'y z działki na przykład. Przy ognisku. Dobra, leci kompilacja. Mam nadzieję, że się nic gdzieś tutaj nie wykrzaczy. Ja bym musiał ogólnie w sumie mój rower też ogarnąć. Jak idzie powoli, teraz taka ładna pogoda, to też musiałbym mu taki przeglądzik ogarnąć. No, ja muszę wykosić, jak to się mówi, jesienną trawę, którą po prostu odpuściłem. Wygrabić to wszystko. Trochę powycinać krzaczorów, które też mam na działce. Zamówić kontener na odpady zielone. Wziąć to wszystko, spakować, wrzucić, wywieźć. Nie Sławku. Nie mam, ale mam prąd na działce. Akurat od mojego wuja. Mam przewiercony kabel na razie. Mam skrzynkę z licznikiem założoną. W sumie z podlicznikiem. O, tak by to nazwać. I czerpię prąd od mojego wuja. On ma panele na dachu, więc tam tyle, ile ja tam czasami prądu zużyję, to są grosze. Fajno, dzięki Aguś, że byłaś, dzięki za te wszystkie tipy, dzięki za tutaj nawet wsparcie, które dla chłopaków wysłałaś, więc wielkie dzięki. Mam nadzieję, że chłopaki tutaj podziękowali. Dobra, mamy około 50% kompilacji kodu gotowe. Cały czas się tu jeszcze to kompiluje. Tak, zasilanie 220, jak również z paneli. Czyli to, co tam się z falownika wyciągnie i tego, więc nie ma problemu, ale mówię, to tam jest po stronie akurat mojego wujasa. Ja mam wyprowadzone tylko i wyłącznie 220 czy tam 230 formalnie już na SC, na podliczniku sobie wyprowadziłem i mogę z tego korzystać po prostu, jak coś tam się dzieje. Czy radio podłączyć, ładowarkę, czy jakąś wiertarkę, coś pilnie, coś tam grzebie. No, 70% zrobione. Dobra, dalej to się trochę szybciej kompiluje.
O 95%, 98%. Dobra, leci do naszego SPK program. Tak, zgadza się, Robert. Mam tam radyjko też podpięte na działce, jak coś to przy ognisku, palenisko, fajno czasami sobie chwilkę usiąść. Dobra, i teraz pytanie, zrobimy sobie tak, restart LEDów. Niby system wystartował, ale tak by był mało czuły. Muszę to zaraz to jeszcze w kodzie zwiększyć. Gdzieś mamy małego babola. Zmieniłem czułość mikrofonu. Same diody działają, bo widzę, że pobierają
80 mili. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Do 12. Chyba wiem, gdzie był problem. Dosyć głupi problem, powiem wam, bo miałem przełączony tryb pracy pasków na wyjściu mikrokontrolera. I możliwe, że to był problem, na pewno problem taki, że diody się nie zapalały, bo nie było informacji właśnie z mikrokontrolera. Ale Robert, to jest na spokojnie. Przynajmniej wiemy tak. Wiemy, że mikrofon działa już. Wiemy, że LEDy są wiadomo sprawne. Jest po prostu kwestia odpowiedniego tego zgrania w kodzie. I będzie ok. Przycisk mam pod 4 podpięty. Jeszcze tu poprawiłem jedną rzecz z przyciskiem. Dobra, leci nowy program. Restart. O! Kolory się nam zmieniają po naciśnięciu przycisku, czyli nasze założenie jakieś jest, co mamy w serial monitorze. Ok, tryby pracy się nam tutaj czekajcie, coś się powoli zmienia, ale to jeszcze nie jest chyba to, co powinno być. Włączę podsłuch muzyki.
Wiesz co, Marku, kwestia jeszcze bym ustawiał ustawienia czułości. Tu jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić. Na spokojnie, bo to z tego, że mamy układ, który nam zaczyna powolutku nam działać. Zasilanie 3 to jest, dobra, D15 jest BCK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pod 14 zgadza się. No i tu mamy pod 32 również się tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. One reagują, tylko jest za mocny sygnał. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. O. Zrobimy sobie 4000 Sensinity. Zobaczymy, co teraz powie. Zobaczymy, leci kompilowanie kodu. Dobra, wysyłamy jeszcze raz paczuchę. Właśnie się wysyła. Ustawiliśmy mikrofon na bardzo słabszą czułość. I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Też można. Są, Sławku, różne typy programowania właśnie ESPK, gdzie łączysz telefon kabelkiem USB, wybierasz płytkę i programujesz. Kurczę, tryby się przełączają.
I aby ktoś się zastanawiał, właśnie wprowadzam poprawkę w kodzie. Bo to jest, Sławku, Adam, to jest jeden z presetów, który tutaj jest. Tu są fire, lawy i inne podobne z kolejnością intensywności zabarwienia poszczególnych tutaj tych presetów. No, tu mamy z czerwonym, podwójne z żółtym. Ja przypuszczam, że chyba wiem, gdzie jest mały problem z tym. Z tego względu, że tu chyba wkradł się ten sam problem, co był z naszym matrycą, jak to się mówi, analizatorem widma, gdzie domyślnie na niskich częstotliwościach wkradała się tak zwana składowa stała i trzeba było ją po prostu programowo wyciszyć. Dobra, kod się przesyła. Na święta, Sławku, to można efekty na choinkę zrobić jako bez mikrofonu. O, chyba coś zaczęło pomrugiwać. Czekajcie, bo widzę, że się już diodki inaczej świecą. O. Czyli teraz jest kwestia tylko jeszcze dokładnej czułości. Bo już powolutku mamy to, czyli to jednak w dobrym kierunku poszliśmy. Spróbujmy tak trochę głośniej. Bo łapiemy ten punkt, ale on jeszcze jest zbyt czuły. Bo widzę, że one mrugają. Jak dam naprawdę mega głośno.
Musimy troszkę inaczej tą czułość jeszcze ustawić. Ajajajajaj. To jest właśnie to, że słuchajcie, pierwszy raz się bawię tym mikrofonem. Dobra, jeszcze robię jedną korektę. Coś tam reaguje, ale to jeszcze nie jest, słuchajcie, to. A na wyjściu cały czas te dwie końcówki tutaj próbują pomrugiwać. Witam, witam, dziadek Krzysiek, siemaneczko, witaj, witaj. Adam, wiesz co, zależy jak są rozkłady ustawione. Wiem, że u nas coś Wielkanoc jest aktywne i jakieś tam jeżdżą, ale wiadomo, nie wszystkie. Dobra. Leci wysyłanie kodu do naszego sterowniczka i zaraz zobaczymy, czy coś to da. No i mamy powolutku, słuchajcie, to co mówiłem, zobaczcie, zaczęło działać.
Bo jak widzicie, mamy ten cały wskaźnik, nic się tego rozwija, bo tu miejsca zabraknie. Kwestia jest jeszcze odpowiedniego, słuchajcie, wyregulowania tego. Na razie to wrzucę tak, żeby tutaj sobie podświetlało. Czyli mamy coś. Kwestia jest, słuchajcie, taka, że nawet zawsze reaguje to idealnie na mój głos. To, co mówię teraz, to, co wy słyszycie, zobacz, jak to ładnie mruga. No, musimy dopracować w kodzie, po prostu dopracować tę czułość, dopracować ten nasz tutaj program i będzie, słuchajcie, idealnie. Sensinity na... Zrobimy tak. Dobra, kompilujemy na nowo. Robert, to będzie całość mrugać. Kwestia jest teraz tylko taka, że muszę w programie, który po prostu robię tutaj, dokładnie ustawić konfigurację i czułość jeszcze tego wszystkiego, bo problem jest w tym, że ja nie bawiłem się jeszcze nigdy tym mikrofonem cyfrowym. Mieliśmy, widzisz, problem, żeby go uruchomić, nie chciało to działać jak no, miało działać. W końcu odpaliliśmy i zaczęło działać. No to teraz kwestia była dogadania się z tym paskiem. Musimy zrobić tak, żeby cały pasek działał. Ale spokojnie, zaraz to spróbujemy dokompilować. O, już się zatrzymał, bo wysyłam małą korektę programu. No tak, od początku do... Tu mamy diodę numer 1, tu mamy diodę 144. Test, raz, dwa. O, w tej chwili mamy już troszkę jeszcze inaczej. O. Test, raz, dwa, test. Jest całkiem inaczej, mamy cały pasek prawie pusty. No, jak sobie tutaj położymy nasz pasek,
Raz, dwa, raz, dwa. Powiem wam, że reaguje idealnie, ale jeszcze jest minimalnie do dopracowania. Czekajcie, sobie tutaj go tak troszkę inaczej położę. Oczywiście mamy 22 już, a ja nie chcę robić trochę hałasów, bo jest za późno. Idealnie symuluje tak jak mamy w Vimetrze, czyli zielone, żółte, czerwone, bo tak ustawiłem barwy tych LEDów. Może spróbuję jakąś inną muzę tutaj odpalić. Więc powiem wam, że jest naprawdę fajne, ciekawie to śmiga, ale jeszcze minimalnie bym tam paseczek dorobił. Bo przy idealnej ciszy i tak jeszcze się świeci około, nie wiem, 30 LEDów, więc gdzieś składowa stała jeszcze się przedostaje. Ale jest plus, bo już nam to ruszyło. Więc teoretycznie działa. Nie wiem, tak szczelam 30, 50 LEDów. To jest raz, dwa, bo tak widzę, że on ładnie działa. Więc jeszcze jakaś tutaj pierdołka minimalnie do kalibracji, nazwijmy się ten nasz programik. W sumie nasz kod programu. I teoretycznie mamy
wersję podstawową fajnie zrobioną i do tej wersji będzie można, bo na razie odpiąłem nasze presety. Jak widzicie, klikam przyciskiem i nic się tutaj kolorów nie zmienia. No spokojnie, to się wszystko tu ładnie ogarnie, więc spokojnie. No dokładnie, kwestia, słuchajcie, jak coś zrobimy, to zróbmy coś od A do Z, tak żeby skończyć. Walka była, już mamy, że coś, jak widzicie, nam działa, mrugają te ledki, ale jeszcze jest gdzieś minimalnie kwestia kalibracji, czułości oraz przypuszczam, że łapie mi tu szum z otoczenia i te zielone LEDy się po prostu świecą. Musiałbym mieć tu mega ciszę i to idealną ciszę, czyli wszystkie wentylatory i inne rzeczy, wszystko wyciszone, no to pewno one by też tu zgasły. Ewentualnie może być kwestia tak jakby jeszcze przy analizatorze, przy którychś częstotliwościach niskich 50 do 70 Hz offset wchodził i jakby się go wyciszyło, to może by to też tutaj rozwiązało problem. Jeszcze chwilę i wgram kolejną wersję, słuchajcie.
On reaguje, jak zobaczcie, pstrykam palcem. Nie ma problemu. Ogarniemy sobie to na spokojnie, słuchajcie. Jeszcze zrobiłem jedną rzecz, słuchajcie, taką, że wyłączyłem w kodzie prawy kanał, bo ja to przygotowałem pod wersję stereofoniczną, tak więc, żeby nie robić problemów kanału prawego, wziąłem go, po prostu wyczepałem. Teraz leci kompilacja z podniesioną wartością offsetu DC oraz wprowadziliśmy, jak to się mówi, wyższy próg na działanie na szum z otoczenia, tak aby żeby jeszcze troszkę wyzerować te zielone diody, które są, żeby nam gdzieś zaczęło mrugać tu od tego, powiedzmy, początku naszego paska LEDowego. No, Robert, słuchaj, to co mówię, wiadomo, jak będziecie coś pisali podobnego, sobie tworzyli na mikrokontrolerze, tym właśnie SP, no to przynajmniej macie już gotowe, nazwijmy to, rozwiązania, że wiecie, na co po prostu zwrócić uwagę. Dobra, przesyłamy nowy program do naszego ESPK. Jak to dopracujemy, to kolejną wersją, co będziemy robić, to będziemy budować cyfrową iluminofonię, oparta również o mikrofon, o ESP32. Test, raz, dwa. No i widzicie, naprawione. Wyłączyłem całkowicie offset, znaczy przyblokowałem i mamy to, co mówiliśmy. Zaczynamy od początku. Raz, dwa, test, raz, dwa, test, raz, dwa, test, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, test, test. Bo to był, jak to się mówi, problem taki, że niestety ESP jest bardzo czuły, że łapie dużo, no tych całych, wiecie, no śmieci cyfrowych z otoczenia, zasilaczy i innych rzeczy. Czekajcie, tutaj tak zrobię. O, mamy to ładnie pyknięte. Wlazł kotek na płotek i spadł. Poczekajcie, odpalę muzę, bo znowu sobie ją wyciszyłem. Dzięki Daniel za subskrypcję, dzięki, witamy w naszym gronie, Daniel.
Nawet na czerwone weszłem raz przed chwilką. Powiem wam, że jakbyśmy dali cyfrowy przetwornik audio na wejście, to byśmy mogli pobierać sobie sygnał z wejścia audio in, czyli byśmy mieli do wyboru albo mikrofon, ten cyfrowy, który tutaj mam podpięty, albo typowo z wyjścia liniowego, czy to z mikrofonu, z miksera, z kompa, czy innego. Ale jak widzicie, wycięliśmy offset i udało się. Kwestia dyszy, ewentualnie dopracowania tego. Ewentualnie można by tą funkcję peak hold zrobić troszkę, żeby dłużej opadała. Zaraz coś nowego dopisuję do kodu, słuchajcie. Powinno w miarę fajnie wyglądać. Sławku, dzięki bardzo, że wpadłeś, byłeś na streamie. Wielkie dzięki. My jeszcze chwilkę posiedzimy i też za chwilę będzie koniec streama. Więc jeszcze chwilkę, bo też jutro muszę rano wcześniej wstać. Ale jeszcze uruchomimy jedną rzecz, którą chcę wam pokazać. Tak więc, jakby nie patrzeć, byśmy mieli nasz pomysł, nasz prototyp ukończony. Jak widzicie, fajno to działa, kurczę, mruga, zarąbiście. Zostanie teraz ewentualnie dopracowanie już takie, no, dopieszczenie. Zresztą widzicie, że ten mikrofon leży sobie tutaj tą częścią dziurki w drugą stronę, z dala od moich ust, średnio, nie wiem, z 40-60 cm. Ale jakie to jest mega czułe, zobaczcie, jak to ładnie śmiga. I słuchajcie, musimy dopracować na pewno kwestię jeszcze presetów, troszkę może tą czułość troszkę jeszcze podciągniemy i mam pewien pomysł na obudowę samego paska jako takiej fajnej lampy. Na razie nie chcę wam zdradzać, ale to już będzie jako taki dodatek, powiedzmy, końcowy, bo mamy trzy części tych naszego live'a odnośnie tego całego tutaj naszego wimetru na 144 diodach.
No i będziemy musieli teraz jeszcze to oczywiście fajno, wiadomo, ukończyć, żeby to miało ręce i nogi, tak aby się to, moi drodzy, Wam fajno podobało. Widzicie, troszkę było batalii tutaj, aby idealnie sobie dopasować tą czułość, dopasować całość. No, ale fajnie, że to ładnie reaguje, fajnie to wygląda. Zresztą efekt na tych paskach, gdzie mamy 144 diody na metr, jest naprawdę super. Dzięki temu, że te diody są tak blisko siebie, to ten efekt mrugania jest po prostu rewelacyjny. Jakbyśmy kupili pasek, który mamy na przykład, nie wiem, rzadziej ustawione te diody, tam nie wiem, 60 LEDów na metr, to po prostu ten efekt byłby taki, no nijaki po prostu. Robercik, tak, coś o czymś podobnym takim myślałem. Będę miał chwilę, to muszę się w Castoramie po prostu rozejrzeć. Ewentualnie może gdzieś na Allegro coś ciekawego. Zresztą kurde, miałem fajne listwy, jak demontowałem lampy LEDowe z warsztatu, ale wszystko poszło po prostu na utylizację. One były akurat fajne, właśnie takie mleczne. O, dobra, już się zatrzymało. Wgrywa się nowy kod. Wprowadziłem tam parę jeszcze poprawek. Dobra, 17%, 40%, 60%. OK. Mamy to. Najważniejsze, co dopisałem i włączyłem, to mamy funkcję peak holda. To wiadomo, to jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Jak widzicie, jest tam jedna diodka, która opada po jakimś czasie. Raz, dwa. Poczekajcie, zrobię te muzy. No i teraz zobaczmy, jakie udało się efekty z biblioteki wyciągnąć z muzyki. Mamy takie kolorowe, czyli mamy tęczę. Fire. Mamy coś, co się fajnie na boki rozrzuca.
Test. Raz, dwa. Test. Raz, dwa. Raz, dwa. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning. Yeah. In the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Holding on to memories that we've shared. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up. One open to Jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, koryguję i to będzie na dzisiaj wszystko. Zaraz wgramy nową paczkę kodu do naszego tutaj mikrokontrolera. I jak to ogarniemy, to zobaczymy, jaki będzie efekt. Dzięki Robert, że wpadłeś, dzięki wielkie dzięki chłopaki, że byliście. Ja jeszcze dosłownie pewno z 3-4 minuty i też kończymy streama, bo się właśnie kończy kompilować nowa paczka do naszego mikrokontrolera i za chwilę go odpalimy. Mamy 80%, 85%. O, i paczka się przesyła. Mamy teraz tak, mamy Rainbowa. Niebieski. Od środka bez Piholda.
No powiem wam, że jest konkret. We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose to me. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line piece. Looking for the love inside me, inside me. Dobra, dopisałem do naszego kodu jeszcze z powrotem te presety, co mieliśmy poprzednio podczas testów. I sobie z nich na spokojnie będzie można wybrać, powiedzmy, i na podstawie tego opracujemy sobie konkretne wersje presetów, które byśmy chcieli w naszej tutaj wersji wskaźnika po prostu wykorzystać, żeby to ładnie tutaj na tym naszym pasku LEDowym po prostu mrugało. Mam nadzieję, że się fajnie to uda zrobić. Oczywiście całe kody, potem finalne wersje wrzucę na nasze forum dyskusyjne, tak byście mogli po prostu wziąć sobie, potestować, popróbować i efekt po prostu takiego wskaźnika, byście mieli problemy czy inne rzeczy po prostu uruchomić. Dobra, mamy coś tam przygotowane. To próbujemy sobie teraz raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mamy tak, czerwona na całości. Tak, to było
Teraz powinny być niebieskie na całości. Teraz mamy taki złotawy odcień. Raz, dwa. Trochę głośniej muzę. Tu mamy coś ala tęcza. Morskie. Znowu tęcza. Tu mamy również tęczę. To jest raz, dwa. To jest taki ciemny niebieski. To jest raz, dwa. To jest raz, dwa, to jest... Tu mamy biało-niebieskie teraz, te nasze LEDy po całości. Też to fajnie wygląda. Mamy niebiesko-białe mrugania, fajnie to wygląda. Żółte. O, tu mamy taki ala efekt stroboskopowy. Daje to mocno po oczach. Że oprócz mrugania na pasku to jeszcze same z siebie mrugają. No, czyli mamy to, co byśmy chcieli mieć uzyskane. Super sprawa. No teraz Robert wyszło naprawdę fajno, więc można powiedzieć, że mamy finalną bazę do dopracowania już potem w finalnej wersji, na której można by bazować, wiadomo, przy finalnym projekcie po prostu już. Czy jak damy obudowę, byśmy to wszystko obudowali fajno z zasilaczem i mamy mrugający, zarąbisty słupek, no, diodowy po prostu. Ewentualnie jako efekt świetny, jakbyście mieli domową prywatkę, to połączyć kilka takich słupków razem, tak jak się to na koncertach robi za pomocą DMX-a i mamy, że elegancko się te nasze słupki wszystkie jednakowo by budowały. Właśnie wgrywam kolejną tutaj wersję softu. Bo przez przypadek zblokowałem standardowy Vimetr. O, teraz ok.
Mamy ten środeczek. Najfajniejsze jest to, że mówię, no, działa to naprawdę super. Mimo że mieliśmy na początku drobne problemy, że to nie chciało nam prawidłowo zatrybić. Kwestia była tego sterownika właśnie i kwadrat też, że nam się tutaj mocno to kłóciło. Ale w tej chwili jak wyszło, to widzicie, jest rewelacyjne. Śmiga naprawdę super. Raz, dwa. O, to tak troszeczkę słabsze dają. Mamy efekty strobo. Jest naprawdę w miarę ciekawie to wygląda. O. Mamy już godzinę 23 za chwilę, więc nie chcę za mocno głośno muzą tu grać. Ale naprawdę efekt finalnie, naprawdę wyszedł super. Powiem wam, że jestem mega z tego projektu zadowolony. Tak więc mam nadzieję, że jak udostępnię kod, to sobie takie coś złożycie i też będziecie mogli się cieszyć animowanym, kolorowym Vimetrem na 144, słuchajcie, diodach. Moi drodzy, słuchajcie, tak jak już mówiłem, teraz już nic więcej nie będę już kombinował. Ja ten kod po prostu dopracuję już w zaciszu tutaj swojego domowego warsztatu, tak aby to idealnie dopracować, żeby ładnie bugało. Ewentualnie może jakiś projekt ten efekty jeszcze dopiszę, ale mamy to, co chcieliśmy uzyskać. Spróbuję spróbować obudowę zewnętrzną do tego. Obudujemy sobie cały układ. Zasilacz osobny do słupków, osobny do sterownika i działa to, słuchajcie, naprawdę super. Więc nie powinno być problemów. Mamy zarąbisty duży Vimetr na 144 diody. Moi drodzy, mamy godzinę 22:52. Tak więc serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które odwiedziły naszego dzisiejszego streama. Dziękuję również za te wszystkie tipy, które się pojawiły. Dzięki wielkie tutaj Agnieszce. Dzięki za wsparcie. Też również tutaj Agnieszka zafundowała 5 kolejnym osobom. Tak więc gratuluję chłopaki, że otrzymaliście od Agnieszki wsparcie na miesiąc. Mam nadzieję, że to wsparcie przedłużycie sobie na kolejny miesiąc. Jak widzicie na naszym kanale takie ciekawostki się tutaj pojawiają. Tworzymy, wymyślamy i oczywiście realizujemy. A co najważniejsze, nie poddajemy się, jak coś nam nie chce prawidłowo działać. Tak jak to miewa się czasami na innych kanałach, że niektórzy się po prostu poddają i nie kończą swoich projektów. Tak więc, moi drodzy, mamy kolejny nasz projekt skończony, czyli Vimetr na 144 diodach. Mamy wrzucone, jak dobrze pamiętam, 35 różnych presetów, efektów świetnych, czy tych kolorowych tutaj wariacji z diodami, czy to czerwone, czy niebieskie, żółte, tęcze, nie tęcze, stroboskopy, nie stroboskopy, naprawdę jest tego tutaj troszkę. Tak więc mamy do wyboru, do koloru. Efekty końcowe naprawdę będą rewelacyjne. Tak więc widzicie, udało się. Będzie jeszcze wersja bonusowa, ale to jak już będzie wszystko upakowane, słuchajcie, w obudowę. Tak więc, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał. Jeszcze raz serdeczne dzięki za dzisiaj, za to, że wszystkie osoby się tutaj ciekawe naszego projektu pojawiły. Tak więc serdeczne dzięki. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłej, spokojnej nocy. Do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym ciekawym live'ie lub filmie na naszym kanale. Trzymajcie się. Hej! I would never wait for something
can last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all